Znasz to uczucie, gdy ktoś od razu traktuje cię jak całe swoje życie. To może być znak, że masz do czynienia z osobą z BPD, zaburzeniem osobowości borderline. Na początku wszystko wygląda jak spełnienie marzeń. Osoba z borderline idealizuje partnera. Stawia go na piedestale, traktuje jak wybawcę i rozwiązanie wszystkich problemów. Słyszysz: jesteś najlepszy, bez ciebie nie poradzę sobie, dzięki tobie moje życie ma sens. To uczucie jest oszałamiające. Do tego dochodzi szybkie tempo. Seks niemal od razu, wyznania miłości po kilku dniach, a po tygodniu rozmowy o małżeństwie i dzieciach. Relacja wydaje się ekscytująca, namiętna, pełna bliskości. I właśnie ta intensywność sprawia, że trudno zauważyć niepokojące sygnały. Pod spodem kryje się kod zależności i brak autonomii. Osoby z borderline są głęboko zależne emocjonalnie od partnera. Potrzebują go, aby poczuć się bezpiecznie. Często nie mają stabilnych granic i próbują zlać się w jedno z drugą osobą. Partner przestaje być tylko partnerem, a staje się gwarantem ich spokoju, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia. To ogromny ciężar. Większość osób borderline nosi w sobie nieprzepracowaną traumę z dzieciństwa. Często ich rozwój emocjonalny zatrzymał się w pewnym momencie. Żyją w roli ofiary, opowiadają o krzywdach, złych doświadczeniach, zaniedbaniu czy odrzuceniu. Naturalną reakcją drugiej strony jest współczucie i chęć opieki, ale to prowadzi do pułapki. Zaczynasz brać odpowiedzialność za ich życie. Wchodzisz w rolę ratownika, a relacja powoli traci partnerski charakter. Wtedy ujawnia się kolejna cecha – niestabilność i impulsywność. Relacje często zaczynają się gwałtownie i równie nagle kończą. Emocje zmieniają się jak w kalejdoskopie. Jednego dnia jesteś idealny, drugiego dnia słyszysz oskarżenia i widzisz wycofanie. Do tego mogą dochodzić zachowania impulsywne, autodestrukcja, sabotaż własnych działań i niszczenie związku w chwilach kryzysu. Często idą za tym trudności w pracy, w finansach, w utrzymaniu stabilnego życia. To wszystko prowadzi do trudności w relacji. Zaczyna brakować stabilnego poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego. Partner poświęca coraz więcej energii, aby opiekować się osobą z borderline, a coraz mniej uwagi zostaje na własne potrzeby. To z czasem obniża poczucie wartości, samoocenę i siłę do życia. Relacja może zacząć przypominać opiekę nad dzieckiem. To klasyczny mechanizm współuzależnienia. Dochodzi jeszcze ryzyko nadużyć. Bardzo często partner jest wykorzystywany emocjonalnie, a czasem także finansowo. Nie zawsze jest to świadome, ale brak empatii i brak zrozumienia, jak ich zachowania ranią drugą stronę, powoduje, że ty czujesz się coraz bardziej osamotniony i wyczerpany. Dlatego wnioski są bardzo ważne. Relacja z osobą z borderline może być niezwykle destrukcyjna, jeśli przejmujesz odpowiedzialność za ich życie i emocje. Pomoc nie polega na wyręczaniu. Osoba z borderline musi sama nauczyć się dbać o siebie i sięgnąć po terapię. Twoją rolą nie jest ratowanie, tylko dbanie o siebie. Rozmawiaj o tym z przyjaciółmi, z terapeutą. Szukaj perspektywy z zewnątrz. Jeśli związek jest toksyczny i nie daje ci bezpieczeństwa ani wzajemnego szacunku, czas odejść, by chronić swoje zdrowie psychiczne. Pamiętaj, błędy mogą być największą lekcją w życiu, ale powtarzanie tych samych błędów krok po kroku niszczy cię od środka. Dlatego ucz się stawiać granice, wracaj do własnych potrzeb i wybieraj relacje, które dają ci równowagę, stabilność i wzajemność. Jeśli chcesz więcej treści o psychologii i relacjach, zasubskrybuj kanał i zostaw komentarz. Twoje doświadczenia mogą pomóc innym, którzy teraz zmagają się z tym samym.